pytacie, dlaczego van life? Dziś jest 1 grudnia, jesteśmy w Portugalii. Po tygodniu opadów w końcu świeci słonko. To jest por, a to ananas. A teraz por ananas. Cześć. Cześć. Za co kochamy van life? Za kontakt z naturą, przyrodą i zwierzętami. No mów coś. No co, ja to bym chciała powiedzieć historię Lucy, bo ona była tak wspaniała, że ona zasługuje na swoją historię. To opowiedz coś o Lucy. No mniej więcej rok temu przyjechaliśmy na plażę, na której nie było niczego, ani zasięgu internetowego, ani zasięgu telekomunikacji, telefonu. Telefony komórkowe nie działały, internetu nie było, dojechaliśmy tam nocą. W środku nocy byliśmy sami i Tomek wyszedł z naszym pieskiem na spacer i wraca do kampera i mówi: ryś na nas patrzy. Myślałem, że to jest ryś, bo takie coś się działo, podobne do rysia, obserwowało nas, strasznie się gapiło. Wyszedłem z psem i to się w ogóle nie bało psa. Myślałem, że to jest ryś, no i wróciłem do kampera i mówię do Kasi, że słuchaj, ryś nas obserwuje. Okazało się, że to nie był ryś, a to był lisek, który towarzyszył nam przez ponad 3 miesiące. 3 miesiące. 3 miesiące, przychodził praktycznie Już- noc w noc. Już pierwszego dnia trochę podkarmiliśmy rybką, bo mieliśmy trochę rybki, później zaczęliśmy dawać psie chrupki. Ja oczywiście odważna poszłam od razu karmić z ręką i faktycznie zjadł ten lis z ręki. Tak, a później tydzień umierałam na wściekliznę. Moja kochana Kasia przeczytała w internecie, poczytała na temat wścieklizny i oczywiście poszliśmy na internet. No i Kasia zaczęła czytać o wściekliźnie. Przez tydzień umierała mi w kamperze na wściekliznę, bo dotknęła lisa, dzikiego zwierzęcia, które podeszło do nas. Co się okazało, że od 1960 Nie wiem, napiszemy wam na dole, bo dokładnie nie pamiętamy, Przeszukamy, ale w Portugalii zobaczymy. ogólnie nie występuje coś takiego jak wścieklizna. jest tylko importowana, czyli ludzie, Tak. którzy przyjeżdżają ze swoimi zwierzątkami domowymi, zdarzają się przypadki przywiezienia razem ze zwierzątkiem wścieklizny, a generalnie od dzikich zwierząt w Portugalii wścieklizna jako taka nie jako taka, po prostu w Portugalii nie stwierdzono żadnego przypadku nie pamiętamy dokładnie ilu, można wygooglować sobie. Od bardzo wielu lat nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na wściekliznę u dzikich zwierząt. Ze wścieklizną dzikie zwierzę przeżyje tylko kilka dni do tygodnia, więc po tygodniu, jak dalej lis nas odwiedzał i dalej go karmiliśmy i miał się bardzo dobrze, Kasia wyzdrowiała i stwierdziła, że już nie ma wścieklizny. No bo lisek przychodził do nas codziennie i po tamtej właśnie nocy jak przyjechaliśmy, na drugi dzień uciekliśmy na klif. Zaraz obok, ale... No nie tak zaraz obok, z 1,5 kilometra. Tak licząc kilometrowo, no to z 1,5 kilometra. Licząc No dla lisa na kilometrowo, przełaj to to tak, nie było no. 1,5 kilometra, ale dla nas to było. I wtedy był właśnie Sylwester, chyba zrobiliśmy sobie grilla i oczywiście wieczorem znowu przyszedł nasz lisek po jedzonko, a później się przeparkowaliśmy znowu pod ten domek, posterunek stary policji, co był na pierwszych odcinkach, tu będziecie mieli odnośnik. Albo czy tu? Tu albo tu. Albo tam. Gdzie ona jest? Chodź, ziomiks, chodź. Patrz. Ja to ty to ja. Chodź. Chodź. Chodź, chodź. No chodź, nie bój się. Masz tu jedzonko, zobacz. Niam, niam. Chodź. Tutaj dla mnie kilka. Chodź. No nie bój się, no.
chodź. Co, nie smakuje ode mnie? W każdym bądź razie ten lisek zaczął przychodzić do nas codziennie, dostał nawet imię od nas Lucy. Tak się spodziewaliśmy, że to suczka, Dziewczynka. samiczka. Samiczka. Był bardzo piękny. I przychodził, zawsze zajadał, kładł się obok nas, obok naszego kampera, a w nocy jak przychodziły inne lisy, bo się okazało, że tam było bardzo dużo lisów i nocami obserwowaliśmy sekretne życie lisów. Sekretne życie zwierząt, dzikich zwierząt. Ryszard zajada, ujęcie drugie. Dźwięków, co wydają lisy, bardzo jest dużo, są bardzo różne. Nasza ani razu nie wydała żadnego dźwięku. Jedyne co robiła, jak podchodziła do kampera, to patrzyła prosto w oczy. Patrzyła prosto w oczy dla mnie, patrzyła prosto w oczy dla Tomka i wtedy zaczynała jeść, powiedziała, że to jesteśmy my. Generalnie Van Life dał nam tyle kontaktu z naturą i z dzikimi zwierzętami i bardziej jakbyśmy otworzyliśmy. Dzikie zwierzę według nas nie chce zrobić nikomu krzywdy, dopóki nie czuje zagrożenia i jeśli czuje to samo od nas, że nie czuje żadnego zagrożenia, więc nawet dzikie zwierzęta jesteśmy w szoku, jak blisko potrafią podejść i jak potrafią się zachowywać pozytywnie w stosunku do ludzi, czyli jesteśmy więksi, silniejsi i tak wygląda cały świat natury, że większy, silniejszy wygrywa. Ludzie boją się dzikich zwierząt. No, ale to strach tak naprawdę powoduje to, że wtedy te zwierzę jest odważniejsze, zaczyna atakować. Tak, zwierzę wyczuwa nasz strach. Jeśli nie boimy się dzikich zwierząt, jeśli nie mamy złych intencji w stosunku do tych zwierząt, one to dokładnie czują i wiedzą o tym, że nie chcemy ich skrzywdzić i oddają to, co dostają. Człowiek nie jest w stanie określić, nie widzi, przynajmniej nie wszyscy, nie widzą aury ludzi otaczających naokoło aury zwierząt. Zwierzęta mają ten taki szósty czy siódmy zmysł. Nie, wydaje się nam, że zwierzę patrząc w oczy, tak jak się mówi, że oczy są zwierciadłem duszy. Zwierzę patrząc nam w oczy po prostu widzi, czy powinno się czegoś obawiać, czy nie występuje z naszej strony żadne zagrożenie. Ile dzikich zwierząt, naprawdę dzikich, które niejednokrotnie pierwszy raz widziały człowieka w swoim życiu, zachowywały się w stosunku do nas bardzo pozytywnie, nawet przyjaźnie. Ale w stosunku do siebie nawet dzikie zwierzęta zachowują się dosyć nietypowo. Zwierzęta mają uczucia. Kojarzycie tego zwierzaka? Żyneta To zwyczajna. jest żeneta zwyczajna, tak. Tak, żyneta zwyczajna. Tam macie odnośnik do tego zwierzaczka. Tutaj wam jeszcze pokażemy przebitkę. Żyneta zwyczajna jest generalnie w naturze. Lis i żyneta zwyczajna to są dwaj wrogowie. Żyneta Tak. zwyczajna nie ma szans z lisem. I Tak, my tutaj doświadczyliśmy czegoś zadziwiającego. Przychodziła do nas i żyneta zwyczajna i przychodził do nas lis. I tak miały tyle żarcia od nas, że po prostu nie czuły ze swojej strony żadnego niebezpieczeństwa i zagrożenia. I Znaczy- parę metrów od siebie, czuły, no bo nie no, czuły respekt, ale każdy miał swoje terytorium, Czuły, każdy miał tak. swoje żarcie i po prostu nikt nikogo nie atakował w tym momencie. Tylko pewnej nocy była sytuacja bardziej zazdrości. tak, bo jeszcze Żaneta nie miała swojego karmniczka, bo już później dla niej zbudowaliśmy karmniczek, bo się dowiedzieliśmy, że ona właśnie na drzewach czuje się bezpiecznie, bo tam lis jej nie zaatakuje. Więc No ale dopóki nie miała, to sypaliśmy jej jedzenie na drodze. Lucy nasza już miała swoją miseczkę, garnuszek. No i oczywiście Lucy była zazdrosna, że Żaneta też dostała jedzenie, więc poszła w miejsce tam, gdzie sypaliśmy dla Żanety jedzenie, poszła i załatwiła tam swoją potrzebę fizjologiczną. tak, Nasze zdziwienie rano okazało się takie, że żyneta nie została dłużna. nie I w tak. momencie, kiedy nasz lisek skończył jedzenie, poszedł sobie na swoje nocne spacery i przygody. Żynetka załatwiła się do miseczki naszego miseczki liska. Lisa, tylko To było tak niesamowite. rzadziutki. Było tak niesamowite, że po prostu mówię, no tak samo teraz jest sytuacja pieska, który dobrze nie jest dziki, lecz kot, który przychodzi jest dzikim kotem, bo pytaliśmy tutaj okolicznych, nie zna tego kota, to jest najprawdopodobniej dziki kot.
też się tak zachowuje jak dziki kot i jakby Tak, razem przez dłuższy czas nas obserwował, nie podchodził, teraz już zaczął się zbliżać, już zaczęliśmy mu dawać mleczko, coś tam dokarmiać, no ale niestety nie ma możliwości pogłaskania, więc tak obstawiamy, że to jest dziki kot. Tak, ale jest z nami piesek, który całe życie wychował się przy owcach, pilnował owiec i był od tego, żeby bronić od dzikich zwierząt stada owiec. O dziwo kota po prostu akceptuje, nie atakuje, pozwala nawet, żeby kot jadł z jego miski. Więc van life pokazał nam też, nauczył nas troszeczkę tego bardziej, nie wiem jak to nazwać, dzikości i przybliżenia tej dzikości dla nas. My na przykład tak jak ludzie się obawiają dzikich zwierząt, boją się, nie wiem, że ich zaatakuje. Zwierzę z naszego doświadczenia, dopóki nie czuje zagrożenia dla siebie lub dla swojej rodziny, nie przytrafiło się nam, żeby nas zaatakowało. Tym bardziej, że mówię, jeśli z naszej strony nie czuje zagrożenia, a dostaje jeszcze jedzenie, więc bardzo łatwo i bardzo szybko jakby dzikie zwierzęta się oswajają, przyzwyczajają. Nie wiem jak to powiedzieć. Wiem, powiecie teraz, hejtujecie, że tak nie można, że to jest oswajanie dzikich zwierząt, ale stwierdziliśmy, że te zwierzę całe życie, skoro żyło na wolności i na swojej drodze spotkało nas, którzy przez chwilę je podkarmili, nie martwcie się, to Że nie zepsuje instynktu do polowania, instynktu przetrwania dla tego zwierzęcia. Bardziej bolesne to chyba jest dla człowieka jednak, bo ja na przykład bardzo tęsknię za Lucy, pomimo tego, że jeździliśmy, dokarmialiśmy ją jeszcze, no niestety ona się chyba troszkę na nas pogniewała, bo miała swoje czasami takie fochy, że się gniewała, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, No. wracaliśmy za późno, Ale ty to nie wiesz, obrażona nie chciała jeść. ale ty nie wiesz, czy ona za nami nie tęskni. Może ona też za nami może tęskni. tęskni. No ja za nią bardzo tęsknię. No a propos jeszcze właśnie dzikich zwierząt, to co Tomek powiedział, że nie robią nam krzywdy. Dzisiaj też pojechaliśmy, bo niedawno urodziła się w naszej okolicy nowa atrakcja. 9 malutkich dzików. Więc dzisiaj Nie w żadnym, korzystając z wolnej chwili pojechaliśmy to zobaczyć na własne oczy i Tak, faktycznie Są dzikie dziki, to nie jest żadne zoo, żadny zamknięty teren, po prostu żyją sobie na otwartym terenie, oswoiły się, przyzwyczaiły się, mamusia przyprowadza swoich 9 malutkich pociech i lokalni się stali się stały rodzina stała się po prostu lokalną atrakcją i Ale lokalnie przyjeżdżają, dokarmiają, właśnie dzisiaj też pojechaliśmy, tylko zapomnieliśmy jednej ważnej rzeczy, że tutaj wszystkie zwierzęta uwielbiają jedzenie dla psów. My niestety Suche pomyśleliśmy, chrupki. że dziki to wzięliśmy marcheweczkę, kalafiorka, ziemniaczka. Nie. Nie. Z naszych doświadczeń wynika, że wszystkie zwierzęta dzikie, które spotkaliśmy, które dokarmialiśmy, uwielbiają suchą psią karmę. Po prostu suche psie chrupki. Czego nie dokończą lisy, sakorabusze, żenety zwyczajne, Myszy. ptaszki, myszy, wykańczają mrówki na koniec, więc po prostu nic się tutaj w przyrodzie nie marnuje. I naprawdę, no, my się czujemy ze swojej strony fajnie, że daliśmy coś tym zwierzętom od siebie. Mewy tylko nie jadły psiego żarcia. No mewy nie jadły psiego żarcia, mewy jadły owoce morza I frytki. i frytki. Ale nie przychrupki właśnie? Obudził się jeden i drugi. Dajcie łapkę w górę, Lia, daj łapkę. Darapeta. Darapata. Darapata. Nie ma żarcia, nie ma łapki. No dobrze, ale wy możecie dać łapkę.
Możecie zasubskrybować nasz kanał. I co? Komentarze? Dajcie znać w komentarzach, czy podobał się Wam odcinek. I Do następnego. trzymajcie się. Pa! Pa!